Więc nie mieliśmy powodzenia w tym. Rozlepialiśmy to nawet na ulicach, czego nie robiliśmy w zasadzie, bośmy się bali, że jak będą czytać te ulotki, czy jak to te gazetki na ulicach, że przyjedzie Niemiec, zastrzeli i tak dalej. Myśmy rozlepiali tylko na ulicach, jak były te obwieszczenia niemieckie na takim czerwonym papierze, kogo dzisiaj rozstrzelano za przejście przez mur albo za szmugiel, jak dzieci jakieś rozstrzeliwali, to myśmy na tych obwieszczeniach takie kartki, takie malutkie karteczki wisiali: hańba mordercom, po polsku, po żydowsku, po niemiecku i tak dalej. Ale to były jedyne akcje uliczne, któreśmy prowadzili, bośmy się bali tego. Baliśmy się że to będzie prowokacja kolosalna. Że to będzie prowokacja kolosalna. I nie mieliśmy powodzenia, nikt nam nie wierzył. Także potem, jak się pisało w biuletynie, to było ciekawe, że przychodzili do nas ludzie i mówili: nie piszcie tych bójtek, nie róbcie tej groj propagandy, bo tu wam przestają wierzyć we wszystko inne, co piszecie. Taka była sytuacja. Ciekawe, jakby się Gazeta Wyborcza dziś w tej sytuacji zachowała. Tak sobie myślę. Dalej by pisała? Ciekawe. Jak ty myślisz? Ja się tak pytam, to psychologiczna sprawa. Bo to trzeba trafić do ludzi. A jakbyś nie trafiała i byś mówiła, że idą na śmierć, a oni mówią, że nieprawda, to nie chodzi o to, żebyśmy mieli duży nakład. To chodzi o ten stosunek, bo te gazetki podzienne przecież nie wydawali zawodowi dziennikarze. To wydawali działacze polityczni. Rozumiesz? To nie było, że siedzieli, może tam byli jacyś dziennikarze, felietonów się nie pisało. Rozumiesz? I reportaży się nie pisało. Że ciocia Klocia wczoraj zrobiła siusiu pod płotem. Tego nie było. Rozumiesz? To były albo polityczne artykuły i wiadomości. I na przykład przychodzi wiadomość, że w Nowym Dworze wywieźli 2000 ludzi i zginęli oni tu i tu. Nikt nie wierzy w to. Przyjeżdżają ludzie z Nowego Dworu. My zresztą mieliśmy taką, Pnina jest z Nowego Dworu. I przecież ona była w Warszawie, uciekła przed tą wywódzką, posiedziała 2 tygodnie czy miesiąc i wróciła do domu, bo tam jest jej dom. I ona nie wierzyła, że jej sąsiadów zawieźli do, nie wiem do jakiego obozu i zgladzili. Więc co by zrobiła taka Gazeta Wyborcza, która ma miru wśród czytelników? By straciła ten mir, czy nie? No jak to widzisz? No ty jesteś przecież fachowiec w tej branży. No. Są sytuacje tak nieporównywalne, że trudno je sobie wyobrazić. No, jedyne, do czego mogę porównać, to do podziemnej Solidarności, gdzie był taki problem, czy pisać o represjach, czy to ludzi nie odstrasza, czy nie pisać. No i coście postanowili? Pisać, że to daje taką... że ci represjonowani się lepiej czują, ich rodziny lepiej się czują, tak, że to nie jest represjonowani, to ci, co zginęli, tutaj represja była śmierć, to oni się w ogóle nie czuli. Ja mówię, że to jest w ogóle nieporównywalne. Że Nieporównywalne. Ja nie umiem na to No ale zobacz, że ten Goebbels miał pomysł na to. On wiedział, że nie można tego ujawniać i że to musi być tajne, ściśle tajne, żeby nikt nie wiedział. Ja wiem, czego on się bał. On się bał tego, że jak się ludzie uwierzą w to, że ich zabijają, będą stawiali opór. A on chciał to przeprowadzić po cichu.